Cześć, dziś są z nami reprezentanci Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a konkretnie kierunku lekarskiego. Prosimy, żebyście dali nam znać, jeżeli będą jakieś zakłócenia w transmisji, no i oczywiście czekamy na Wasze pytania do studentów. To wszystko w komentarzach. Tymczasem, drodzy studenci, przedstawcie się i opowiedzcie nam trochę o studiach na PUM-ie. Hej, z tej strony Zuzia, jestem studentką lekarskiego z pierwszego roku. A ja jestem Patrycja i studiuję na 3. roku. No i tak jak we wstępie chciałybyśmy Wam dzisiaj coś opowiedzieć o naszych studiach. No to może na początku taka historia troszeczkę od nas. Dlaczego właściwie studiujemy lekarski i dlaczego w Szczecinie. Więc z mojej strony lekarski wydawał mi się właśnie takim kierunkiem, który będzie bardzo ciekawy przede wszystkim, bo medycyna jest bardzo ciekawa. I też będzie takim kierunkiem bardzo rozwijającym, gdzie będę mogła się wiele nauczyć i będę mogła się w zasadzie ciągle uczyć. I to wydawało mi się bardzo właśnie bardzo taką fajną perspektywą. No, z mojej strony to właśnie lekarski też wydaje mi się ciekawym kierunkiem, ponieważ po nim mam możliwość pracy z ludźmi, a no jakby w przeszłości tak podczas prac wakacyjnych zdarzało mi się pracować właśnie w archiwum i moim zadaniem było właśnie przenoszenie teczek i tak dalej z jednego miejsca na drugie i po prostu stwierdziłam, że no jakby to nie jest rzecz dla mnie. Wolę pracować w jakimś zespole z ludźmi i stwierdziłam, że lekarski być może będzie tym. No i tak jak właśnie Patty mówiła, można się w tym fajnie rozwijać tak naprawdę do końca swojej kariery zawodowej. I jest zdecydowanie też bardzo wiele dziedzin w tym, tak naprawdę można, na pewno każdy by znalazł sobie coś takiego, swoją niszę. A dlaczego w Szczecinie? To właściwie my akurat jesteśmy ze Szczecina obie, także to też myślę, że było jednym z powodów, tak, zdecydowanie. Ale Szczecin ogólnie jest też fajnym miastem, nawet jak ktoś nie jest ze Szczecina, to na pewno się odnajdzie w tym mieście. Ja osobiście na przykład wybrałam PUM ze względu na to, że stoi on aktualnie bardzo wysoko w rankingu i no też dlatego, że właśnie bardzo lubię to miasto. Dużo się tutaj dzieje. Mam wrażenie, że Szczecin jest właśnie takim miastem, coraz więcej na pewno. Tak, rozwija się i tak właśnie otwiera dosyć mocno na studentów i na ludzi młodych. Cały czas, no wiadomo, teraz jest pandemia, no to nie dzieje się aż tak dużo, ale generalnie prawie cały czas są jakieś wydarzenia, czy to właśnie no nie wiem, juwenalia na Łosztowniach, tak, dokładnie. No i generalnie naprawdę jest fajnie. Myślę, że właśnie dużą zaletą Szczecina jest też to, że nawet teraz tak naprawdę w pandemii jest też co robić, bo właśnie Szczecin ma wiele terenów zielonych, gdzie mamy już jakby parki, w których można się przejść na spacer i nawet teraz w jakiś tam sposób znaleźć sobie coś do roboty. Także to myślę, że też jest dużym plusem. Tak samo jakieś obiekty sportowe też jest
jakby szeroka oferta i można coś znaleźć. No to prawda, jakby czy to ścieżki rowerowe, Tak, czy to tak. jakieś parki lasy, więc mimo nawet tych obostrzeń aktualnych da się jakoś fajnie spędzić czas. A dla osób, które na przykład bardziej wolą spędzać czas nad nauką i tak dalej, no to aktualnie na naszym uniwersytecie otwarta jest czytelnia i tam można właśnie w spokoju się pouczyć i tak dalej, ale jednak zmienić to środowisko domowe i tak dalej. No i jeszcze właśnie jeśli chodzi o, może powiedzmy coś o właściwie rekrutacji samej na studia. Ty, Zuzia, jesteś na pierwszym roku, więc miałaś to dopiero co za sobą. Świeżo po. Tak. To przede wszystkim, żeby się dostać na studia na kierunku lekarskim na PUM-ie, trzeba zdawać maturę rozszerzoną z 2 wybranych przedmiotów i to jest właśnie taka różnica, bo w większości uczelni w zasadzie liczy się biologia i chemia, a tutaj jest ten plus, że osoby, które czują się lepiej na przykład z matematyki albo z fizyki, to można wybrać właśnie 2 z 4 przedmiotów, czyli matematyka, chemia, biologia czy fizyka. Ja mam w grupie właśnie kolegę, co jest z nami, mimo że zdawał rozszerzoną fizykę i też jakby mam wrażenie, że często ludziom się wydaje, że może tylko po biochemii można iść na lekarski, no ale tak naprawdę to na spokojnie sobie każdy radzi. Tak, zdecydowanie. Więc myślę, że to jest taki duży plus, bo jeśli ktoś na przykład w liceum jest teraz w klasie matematyczno-fizycznej a jednak stwierdził, że bardzo by chciał się dostać na ten lekarski i myśli, że nie ma na to szansy, to jednak ta szansa jest na przykład właśnie w Szczecinie. Także myślę, że to jest bardzo fajne. I co? I jeszcze może właśnie ile trzeba mieć w zasadzie punktów, żeby się dostać na medycynę, to się zmienia tak naprawdę. No to jest, nie ma gwarancji, że z jakąś liczbą punktów na pewno w każdym roku się dostanie. No, Zazwyczaj zależy tak naprawdę od tego, jak pójdzie wszystkim innym matura. tak, no dokładnie. Ile będzie jakaś średnia z wyników i tak dalej. U nas w zeszłym roku, nie wiem, czy pamiętasz, jaki był próg? Wiem, że wydaje mi się, że około 150. Też mi się tak wydaje, że Na właśnie pewno 150, 150 coś coś, takiego. tak. Mhm. No to jeśli właśnie ktoś się zastanawiał, no to tak to wygląda u nas. I tak. To może powiedzmy coś o tym, jak w zasadzie wygląda to studiowanie lekarskiego. Myślę, że takim najbardziej rzeczą, która interesuje osoby, które właśnie się dopiero wybierają na studia, to jest ten pierwszy rok i anatomia. Tak, no generalnie mi się bardzo podoba, że mamy aktualnie nauczanie hybrydowe, więc no wiadomo, że mimo pandemii jesteśmy w stanie jakby fizycznie zobaczyć preparaty, nad którymi mamy zajęcia i dodatkowo też miałam możliwość poznać właściwie swoją grupę i jakby to też bardzo cenię, no bo po prostu wiem, z kim studiuję. Generalnie jeżeli chodzi o anatomię, no to wiadomo, jest duży przeskok pomiędzy liceum a studiami, jest dużo więcej nauki, no ale jakby idąc na te studia spodziewałam się mniej więcej z tego, czy z opowieści właśnie ludzi na starszych latach, czy no generalnie z samego założenia tego kierunku. Wiadomo, że nie jest jakoś najłatwiej, no ale w sumie też da się wszystko pogodzić, bo znam dużo ludzi, którzy pracują mimo tego, że studiują i też nie jest tak, że jest ktoś na lekarskim i od razu nie jest w stanie po prostu poświęcić czasu na nic innego niż naukę, da się wszystko pogodzić. Tak, myślę, że to jest właśnie popularny mit, że właśnie studenci lekarskiego nie mają na nic czasu, ale jak widzimy, no tak jednak nie jest. Ja też na przykład pracuję w kawiarni weekendowo, także spokojnie da się to pogodzić. Plan zajęć jest dosyć jakby intensywny, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, że on jest dużo gorszy niż w liceum, bo godzin zajęć jest mniej więcej tyle samo tak naprawdę, tylko że oczywiście no jest sporo nauki, ale jest to wszystko do jakby nauczenia się, także jest na wszystko czas. My mamy w tym właśnie semestrze bardzo fajny plan. Zaczynamy sporo wcześniej, bo o 8 rano, ale mamy też jakby dużo, całkiem dni wolnych. Tak jakoś się nam to skumulowały te przedmioty, że na uczenie przychodzimy tylko 3 razy w tygodniu. No to też jest jakby zaletą, bo można sobie właśnie ten wolny czas zagospodarować, czy to na naukę, czy to właśnie na jakieś dodatkowe zajęcia, albo na pracę.
No, a jak tam właśnie na Twoim, Ty teraz zaczęłaś zajęcia kliniczne, prawda? Tak. Właśnie od 3. roku zaczynają się zajęcia kliniczne, czyli w szpitalach, na oddziałach. Jest to zdecydowanie jakby, może jest to po prostu trochę inne niż to, jak wyglądały zajęcia na pierwszych 2 latach, no bo tam były głównie zajęcia teoretycznie, chociaż też nie wszystko, bo właśnie na 1. roku i na 2. roku są już jakieś zajęcia praktyczne, a od 3. roku zaczynają się te kliniki i myślę, że to wtedy na tym 3. roku już właśnie ta cała wiedza się tak ze sobą przeplata i wtedy to właśnie, nie wiem, ma to daje taką trochę satysfakcję, że można wykorzystać tę wiedzę, którą się zdobyło na pierwszych 2 latach. Ale też na 1. roku nie mamy samej teorii. Na przykład w 2. semestrze aktualnie zaczęliśmy przedmiot podstawowe procedury medyczne i w nich właśnie uczymy się tak naprawdę na nasze wakacyjne praktyki pielęgniarskie, takich czynności jak pobieranie krwi albo zastrzyki skórne, mięśniowe itd. I jest to bardzo fajne, bo mamy do dyspozycji fantomy, ale także mamy zezwolenie na ćwiczenie na sobie samej. Znaczy wiadomo, że w zależności od tego, kto komu pozwoli, no bo nikogo też nie chce. Nikt nie jest zmuszany do tego, żeby na nim pobierano krew, ale to jest naprawdę moim zdaniem fajna, jakby na plus, że mamy już doświadczenie takie rzeczywiste, więc na przyszłe praktyki i nie będzie tak, że przyjdziemy na wakacje i nie będziemy właściwie wiedzieli, jak to zrobić na prawdziwym człowieku. Ja to zdecydowanie bardzo miło wspominam te zajęcia, bo to było naprawdę dużo to dało właśnie przed tymi praktykami pielęgniarskimi w wakacje i to były bardzo cenne umiejętności, żeby tak wiedzieć przynajmniej jak to robić i też można właśnie przez to, że możemy to robić na sobie, to też jakieś doświadczenie dla nas jest, bo wiemy jak to wygląda. Ewentualnie możemy też oswoić taki jakiś stres, bo właśnie dużo moich znajomych nie było pewnych, czy tam mi pomdleje i tak dalej, ale tak naprawdę to nie jest nic wielkiego i to tak pozwala też przekroczyć jakieś takie własne granice i uświadomić sobie, że to nie jest nic strasznego i że się podoba. Dokładnie. I teraz też Wy macie zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej. Tak. Mieliśmy medycynę katastrof, już jesteśmy po zajęciach, ale też właśnie bardzo fajnie to wszystko przebiegało. Centrum Symulacji Medycznej jest nowo wybudowane, z tego co kojarzę, to w zeszłym roku bodajże, ale jakby widać, że wszystko jest bardzo nowoczesne. Fantomy są takie właśnie bardzo rzeczywiste. Dodatkowo jeszcze mieliśmy możliwość grania jakby w taką grę, która pozwalała nam na jakby wcielenie się w roli ratowników medycznych i takie właśnie przeprowadzenie różnych procedur. Także tak, to było naprawdę fajne i też nie była to taka nudna teoria, tylko faktycznie coś praktycznego i można było z tych zajęć wynieść takie informacje, które być może się przydadzą na takim po prostu codziennym życiu, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka niestety. Tak, my też w tym roku mieliśmy pierwszy raz właśnie zajęcia w Centrum Symulacji i też myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i mi się to bardzo podobały te zajęcia i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo naprawdę to jest właśnie bardzo wiele można się nauczyć na takich zajęciach praktycznych, także. No to dziękujemy dziewczyny za tą ciekawą rozmowę. Chciałabym zadać Wam jeszcze kilka pytań. Jeżeli możecie powiedzieć, może jest jakiś sposób, żeby się przygotować do tych studiów na PUM-ie, jak można to zrobić, żeby później te życie na studiach było łatwiejsze? Czy może trzeba się przyłożyć do nauki jakichś przedmiotów? Wydaje mi się, że przed samymi studiami, przed samym rozpoczęciem to też nie należy przesadzać typu, przyjść już na zajęcia obkutym z całego przedmiotu, na przykład takiej anatomii czy histologii, bo to są, można powiedzieć, takie dwa najcięższe przedmioty na 1. roku. Ale wiadomo, że najlepiej sobie wypracować jakiś systematyczny plan nauki, chociaż wiele osób jakby po przygotowaniach do matury już wie, jak pracuje i wie, czego od siebie powinno oczekiwać. Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie pierwszy semestr był trochę takim skokiem na głęboką wodę, bo faktycznie nauki było dużo więcej niż w liceum, ale już mam wrażenie, że teraz po tych pół roku jestem w stanie jakby widzieć taką zmianę w sobie, że tak naprawdę to, co wcześniej mi się wydawało jakimś ogromem materiału, teraz już przychodzi mi dużo łatwiej
no i jakoś sobie z tym radzę. Także wydaje mi się, że to wszystko przychodzi z czasem. Nie ma co się tak bardzo martwić i stresować w ogóle zanim się zacznie studia, ani na przykład jeżeli na początku się już zacznie studiować i no nie wiem, ktoś będzie się czuł, że idzie mu gorzej, to też jakby na spokojnie wszystko samo z czasem przyjdzie i też nie ma co się stresować. Przede wszystkim. No tak, dokładnie. Myślę, że właśnie ten początek jest trudny dla każdego, także tutaj ciężko jest coś powiedzieć takiego, żeby się wcześniej jakiś, nie wiem, tajemniczy sposób na to znaleźć, bo tak naprawdę się nie da, bo to wszystko jest kwestią takiego przyzwyczajenia się też trochę i nie wiem, czy jest się w stanie ktoś na to przygotować tak wcześniej. Można na pewno poprosić na przykład o wskazówki jakiejś osoby z wyższych lat, czy po prostu znaleźć taką pomoc w kolegach. Myślę, że to jest jakiś sposób, żeby to trochę ułatwić, ale tak naprawdę to wszystko przyjdzie z czasem i nie ma co się przejmować jakimiś małymi niepowodzeniami na początku, bo to się zdarza każdemu. Dziękuję. Mówicie, że studia na PUM-ie to na kierunku lekarskim to nie tylko nauka, że macie też czas na inne zajęcia, na pracę. Zdradźcie nam, co robicie w wolnym czasie. W wolnym czasie to właśnie może oprócz tego, że no wiadomo jest trochę czasu na naukę, trochę czasu na pracę, na pewno spotykamy się czasami ze znajomymi, chociaż jest to trochę ograniczone aktualnie, ale myślę, że no jest na pewno dużo rzeczy do roboty, także jeśli ktoś ma jakieś hobby, których obawia się, że nie będzie mógł kontynuować przez te studia, to spokojnie myślę, że da sobie radę, bo właśnie mam znajomych, którzy rozwijają swoje pasje, tańczą wielokrotnie, mają te treningi w tygodniu i dają radę to spokojnie pogodzić, także tak naprawdę studia w niczym nie przeszkadzają. Sam uniwersytet chyba też zapewnia pewnego rodzaju zajęcia. Wiem, że są fakultety z WF-u, w których można, no nie wiem, na przykład zapisać się na sekcję wioślarstwa i tak dalej, więc można się rozwijać na pewno fizycznie, tym bardziej, że teraz mamy też nowo wybudowaną halę sportową. No dodatkowo też wiadomo, że na przykład nasza czytelnia oferuje pokoje wspólnej nauki, więc ewentualnie można się uczyć w grupach, jeżeli ktoś tak woli, ale no wiadomo, że po prostu po zajęciach każdy ma czas na swoje pasje, jeżeli jest w stanie dobrze rozplanować swój czas. No co prawda, tak jak Pati mówiła, aktualnie w sytuacji pandemii jest to nieco utrudnione, ale no, Szczecin jest miastem w sumie, w którym można dużo robić mimo wszystko i każdy znajdzie dla siebie jakieś zajęcia. Na pewno da się tutaj nie nudzić. Tak. No to może powiedzcie jeszcze a propos tego Szczecina, co najbardziej lubicie z punktu widzenia studenta właśnie w Szczecinie jako mieście studenckim? Co warto zwiedzić? Gdzie chętnie spędzacie wolny czas? No cóż, wiadomo, że teraz mamy pandemię, więc jakby aktywności są poniekąd utrudnione. Ja osobiście bardzo lubiłam przesiadywać na bulwarach, bo jest to nad Odrą i jest to takie właśnie miejsce, do którego przychodzi zazwyczaj duża ilość osób, można sobie posiedzieć, porozmawiać i właśnie pospotykać się tak na świeżym powietrzu, więc można się fajnie zrelaksować, ale generalnie też właśnie w Szczecinie mamy dużo obszarów, w których można uprawiać sport albo też chodzić na jakieś spacery i tak dalej. Mamy bardzo ładne parki, dużo lasów, jeziora i tak dalej, także w sumie teraz im cieplej się robi, tym więcej będzie można robić. Zimą funkcjonują u nas lodowiska i tak dalej, więc no na pewno da się dużo dla siebie znaleźć. Dokładnie. Ja myślę, że w Szczecinie jest bardzo duża też oferta właśnie lokali gastronomicznych, także myślę, że w takich normalnych warunkach no to na pewno nie ma co się nudzić. No, aktualnie teraz też właściwie no, przez te wszystkie właśnie zielone tereny też na pewno coś się znajdzie dla siebie, ale właśnie w normalnych warunkach mamy jakby pełną ofertę tak naprawdę rozrywkową, także na pewno są miejsca, gdzie można się spotkać ze znajomymi. Mamy też, nie wiem, właściwie jakieś właśnie obiekty sportowe, mamy też kina, na przykład kino Pionier, myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Także na pewno jest
pełno takich miejsc, do których warto zajrzeć. Czy macie już plany po studiach? Czy wiecie, kim zostaniecie? Jakie specjalizacje? Czy już macie wybrane? No, ja osobiście jestem dopiero na pierwszym roku i tak naprawdę uważam, że to dzięki tym studiom będę w stanie zagłębić się bardziej w to, co być może będę robiła i na razie jeszcze nie mam żadnego obranego kierunku, ale no, wydaje mi się, że właśnie studia pozwolą mi zobaczyć, w czym najlepiej się odnajduję, co mi się najbardziej podoba i wtedy dopiero na późniejszych latach być może zdecyduję, co będzie tą właściwą moją ścieżką. No ja właściwie myślę podobnie, bo ja dopiero tak naprawdę zaczęłam zajęcia kliniczne i dopiero też zaczęłam poznawać te specjalizacje od środka, także póki co nie mam konkretnych planów, ale no na razie poczekam, aż mi się to właśnie będę miała styczność z tym wszystkim, będę mogła jakoś stwierdzić bardziej, co mi się podoba, co mnie bardziej interesuje. Jeżeli możecie, to powiedzcie, co Was najbardziej zaskoczyło na tych studiach? Czego się spodziewaliście bądź nie spodziewaliście? Jakieś takie ciekawostki. Szczerze mówiąc, to ogólnie wydaje mi się, że jakby studia są też taką zupełnie inną właśnie innym, jakby może nie wiem jak to nazwać, ale jakimś takim innym doświadczeniem niż liceum, bo w liceum to wyglądało zupełnie inaczej i studia trochę bardziej traktują człowieka jako właśnie osobę, która to od niej zależy tak naprawdę jej nauka, że to jest coś, co my robimy głównie dla siebie. Nie ma takiej presji. Tak, że właśnie my chcemy tu być po prostu na tych studiach, to jest wszystko dla nas i wydaje mi się, że to jest taka główna różnica między liceum, bo do liceum wiadomo trzeba chodzić, a na studia to jest nasz wybór, tak, dokładnie. I wydaje mi się, że jest taka właśnie, że to jest taką różnicą główną. No myślę, że też no, trochę ta ilość nauki to też tak było właśnie zawsze mówione, że tyle będzie tej nauki i tak dalej. I z jednej strony to było coś, na co się przygotowywałam, ale nie byłam do końca jakby zorientowana, jak to dokładnie będzie wyglądać. A na początku to zderzenie właśnie z anatomią, że mamy tak dużo do nauczenia i tak jak Zuzia mówiłaś, że właśnie na początku to było tak, że było tak dużo tego materiału do opanowania, że mi się wydawało to niemożliwe, a z czasem to było tego materiału coraz więcej, a mi jakby coraz łatwiej się tego uczyło. Jakby to, gdybym miała na przykład teraz się uczyć od nowa anatomii tego, co się uczyłam na początku, co wydawało mi się takim strasznie dużą ilością materiału, to myślę, że zajęłoby mi to dłuższo, krócej, jak już się przyzwyczaiłam do tego trybu nauki. Dla mnie w sumie zaskoczeniem było to, że zajęcia mamy tak naprawdę na terenie szpitala, może nie dosłownie na oddziałach, ale ja byłam przekonana, że pójdę na studia i będę miała zajęcia tak jak w liceum, po prostu w budynku, w którym są zajęcia i tylko tyle. A tak nie jest, tak właściwie zajęcia są w różnych szpitalach i tak jakby można bardziej poczuć tą atmosferę tego takiego studiowania i to jakby tak zaskoczyło mnie, ale dosyć pozytywnie. No plus dodatkowo dla osób, które mieszkają w akademikach, no to też dużym plusem jest to, że te akademiki są bezpośrednio właśnie przy szpitalu na Pomorzanach, czyli tam, gdzie no na pewno na pierwszym roku mamy większość naszych zajęć. Jeżeli mogłabym Was prosić, to na koniec może takie krótkie podsumowanie w 3 słowach, co najbardziej Wam się podoba na PUM-ie i dlaczego polecacie? Co najbardziej? 3 słowa za mało, zdecydowanie. 3 słowa to za mało. No generalnie na pewno podoba mi się prostudencka atmosfera. To, że jakby uczelnia jest właśnie dobrze nastawiona do studentów, że studiowanie tutaj jakby no po prostu osobiście mi podoba się. Jakby dużo można robić, można pogodzić naukę z czasem wolnym. Ja jeszcze może od siebie dodam, że też uważam, że w Szczecinie studiują bardzo fajni ludzie i ogólnie jest bardzo miła atmosfera, tak mi się wydaje, że wśród studentów panuje taka właśnie przyjazna i taka nawet wspierająca się atmosfera. Także wrażenie, że jest tak właśnie, no nie ma na pewno jakiegoś takiego wyczuwalnego wyścigu szczurów, albo żeby ktoś z kimś konkurował, się nie lubi, tylko tak jakby wszyscy bardziej siebie wspierają. Myślę, że jest bardzo przyjaźnie właśnie.
Dziękujemy Wam za dzisiejszą rozmowę i zapraszamy Was na kolejne spotkania ze studentami, oczywiście Was widzów. Już o godzinie 15 będziecie mogli zadać pytania studentom kierunku lekarsko-dentystycznego. Także do zobaczenia. Serdecznie zapraszamy.